Dzień dobry, cześć Wam. Dzisiejsza bajka ma tytuł Jak Czaruś nauczył się dobrego zachowania. Na skraju królestwa bajek był przepiękny domek, kolorowy. I w tym domku mieszkała rodzina z malutkim 2-miesięcznym pieskiem. Piesek dopiero uczył się różnych zachowań, a ponieważ ogromnie lubił ciasto, to jak tylko się ciasto pojawiło w domu, a miał dobry węch, to szybko wskakiwał wszędzie, gdzie się dało i zjadał to ciasto. Domownicy wszyscy musieli chować ciasto, bo Czaruś wszystko zjadał. Uczyli go, pokazywali, mówili do niego, że ciasto jest dla dorosłych. Czasami nawet mu dawali okruszki, żeby zjadł, ale Czaruś zawsze jakimś cudem podpatrzył, gdzie to ciasto jest postawione i zawsze go zjadał. Tego dnia było tak samo. Na stole, w pokoju, gospodyni domu postawiła ciasto dla swojego syna. A syn w tym czasie miał telefon, więc poszedł do swojego pokoju. Jak się domyślacie, Czaruś hop na krzesełko, hop na stół i ciasto w minutę zjadł. Po czym zszedł ze stołu, z krzesła i schował się pod kanapę. Syn gospodyni przyszedł, zobaczył, że brak ciasta i woła: Mamo, nałożyłaś mi ciasto? Ależ tak, synu. Mamo, ale nie ma ciasta. Ach, to znowu ten Czaruś. Ciągle zjada ciasto. Chodź, dam ci kawałek ciasta, przynieś tylko talerzyk. Więc syn wziął talerzyk, poszedł do kuchni, mama nałożyła ciasto, ale znowu zadzwonił telefon, więc chłopak odstawił talerz z ciastem. Mamo, spójrz na ciasto, patrz gdzie Czaruś, i poszedł do drugiego pokoju odebrać telefon. Czaruś wszedł do kuchni, powąchał, poczuł ciasto, spojrzał, gdzie jest gospodyni, a gospodyni na moment dosłownie wyszła z kuchni do spiżarki, a on hop, zjadł ciasto, zadowolony, i powędrował pod kanapę. Syn znowu przyszedł. Mamo, no położyłaś mi to ciasto? No oczywiście, drugi kawałek. No i znowu nie ma ciasta. Miałaś patrzeć, przypilnować. No, na chwilę tylko wyszłam do spiżarni. Czaruś, gdzie ty jesteś? Czaruś, gdzie się schowałeś? Zaczęła wołać gospodynia, ale Czaruś ani widu, ani słychał. Cicho siedzi gdzieś. Wiadomo, że pod kanapą, ale siedział cicho. I raptem zadzwonił ktoś do drzwi. Syn mówi do mamy: Mamo, no to... już mi się odechciało jeść tego ciasta. Idę otworzyć drzwi. Poszedł do drzwi. Otworzył drzwi. A to przyszedł odwiedzić go jego przyjaciel, który rozebrał się. Ten go zaprosił do pokoju, poprosił mamę, żeby podała ciasto i herbatę, i usiedli przy stole. Tym razem, jak się domyślacie, syn pilnował ciasta. Na tyle go pilnował, że nawet mało słyszał, co ten przyjaciel mówi. Oglądał się na wszystkie strony i baczył, by był cały czas przy stole, bo nie wiadomo,
co Czarusiowi by przyszło do głowy. Ale po jakimś czasie słyszą, spod kanapy wydobywa się głos. Ojej, pomyślał syn, coś się dzieje. Pobiegli obaj z przyjacielem, zaglądają pod kanapę, a tam Czaruś zwymiotował całe ciasto. No i widzisz, Czaruś, no i widzisz, ty łasuchu jeden. Popatrz, co się stało. A Czaruś uszy postawił i pomyślał. Bardzo nie lubię, jak wymiotuje. Nigdy nie chciałem wymiotować. A teraz mi się to drugi raz w życiu zdarzyło. To mnie przekonuje całkowicie do tego, żeby być bez podjadania ciasta. Skulił się. Nawet syn gospodyni tak go lekko trzepnął, ale wiadomo było, że Czaruś jeszcze jest młodym pieskiem. W związku z tym, bez tego, żeby go za mocno karcić i w ogóle, czy potrzeba karcić, ale gdy spojrzał w oczy Czarusia, to zobaczył, że to, co mu się zdarzyło i przydarzyło, było najlepszą dla niego lekcją. No cóż, czasami mamy prawo doświadczyć czegoś, czego nie chcemy, i dopiero to ma prawo nas czegoś uczyć w życiu. Dziękuję. Cześć Wam.